Dzień dobry Państwu, witam z mojej kotłowni. Jak widzicie, ci co oglądają troszkę moje filmy, kręcę w tym momencie zespół do sterowania tym oto dogrzewaczem, w którym znajduje się jedna grzałka złożona z 3 grzałek po 2 kW każda, którą to grzałkę obsługuje właśnie ten moduł wraz z tą częścią wykonawczą, w której znajduje się wyłącznik zdalnie sterowany oraz przekaźniki SSR. Układ u mnie pracuje, co możecie zobaczyć z mojego Home Assistanta. Jak widzicie, zmieniłem delikatnie sposób wyświetlania przepływu energii i zwróćcie uwagę, dzisiaj dogrzewacz wpompował w dom 34 kWh. Mam nadzieję, że widzicie to na filmie. Ja na tym ekranie małym nie jestem w stanie tego dobrze zaobserwować. Na tą chwilę jest godzina, zaraz tutaj zobaczymy, 17:23. Dzisiaj mamy 20 maja 2025 roku. O tej godzinie mamy jeszcze produkcję na poziomie 6300, prawie 400 W. Z LFP pobierane jest jakieś 600 W. Układ dogrzewacza, co można zaobserwować, działa sobie. Wystartował, słuchajcie, od godziny, żebym ja mógł dobrze kliknąć jeszcze na tym pulpicie, jakiejś 11:30 i od tego czasu ta 6 kW grzałka dogrzewa mój dom. Temperatura w centralnym ogrzewaniu zdążyła już osiągnąć prawie 42 stopnie. W domu z 21 stopni zrobiło się 23,5 praktycznie. Tu mamy temperaturę startu 21,3 i w tym momencie mamy temperaturę, żebym ja mógł znowu kliknąć, zresztą 23,5 stopnia i rośnie cały czas w górę. Także dom nabiera temperatury. System grzałki pracuje. To możecie tu zaobserwować na tych wskaźnikach. Te niebieskie słupki leżące, które się przesuwają, to właśnie moc, która jest dostarczana do grzałek. Grzałka oczywiście pracuje w cyklu automatycznym. Przy ograniczeniu mocy na inwerter, co mamy tutaj opisane na 2400 W, moc grzałki jest ustawiona na 2000 W, czyli full w moim przypadku. I tu, słuchajcie, mamy już wskazania z tego, co faktycznie grzałka pobiera. Także jak widać, pierwsza faza prawie 2 kW, druga faza 1300, w tym momencie 1600 W i trzecia faza 1900, prawie też 2 kW powiedzmy. Jeżeli chodzi o wyświetlanie tutaj tych parametrów, one są z dosyć dużym opóźnieniem, ponieważ to idzie właśnie z tego licznika na TUI. Nie jest to jeszcze podpięte typowo lokalnie pod Home Assistanta. Zresztą nie da się zrobić na to typowej lokalnej takiej integracji. Trzeba byłoby to podłączyć po Modbusie, ponieważ to urządzenie, może tam z tyłu widać taką zieloną wsówkę, to urządzenie ma wyprowadzenie pod port RS485, więc w przyszłości będzie można to podłączyć pod właśnie taki komunikator RS485, który ja, że tak powiem, wykonałem. Taką obudowę do złożenia elementów dostępnych na rynku i właśnie za pomocą tego będzie można taki moduł podłączyć do Home Assistanta już z większą dynamiką pracy. Na tą chwilę widzicie, tak to wygląda. Tu mamy jeszcze dostępne parametry z Home Assistanta. Jeżeli chodzi o falowniki, no to pobór ich jest tutaj
full, dlatego że ja w tym momencie testuję grzałkę w układzie tutaj, że tak powiem, automatyki na noc, żeby po prostu dogrzać z ograniczeniem tylko na inwertery na 2400 W. Tu mamy właśnie aktualne moce generowane przez inwertery. Jak widać, nie przekraczamy praktycznie tych 2400 W. A jak nawet coś się dzieje, to tutaj system dynamicznie reaguje na te zmiany i obniża bądź podwyższa moc grzałek, tak żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać wszystko. I ogólnie nagrywam też ten film w związku właśnie z tym, że jestem jeszcze w trakcie testowania. Słońce dopiero do nas tutaj przychodzi jakieś lepsze. Przez ostatni czas była trochę pochmurna pogoda. Ten system u mnie nie funkcjonował, no gdyż po prostu nie było takiej potrzeby. Od czasu do czasu było podpalone tutaj w piecu. Natomiast teraz już się zrobiło słonecznie. Dzisiaj magazyn jest naładowany. Zresztą co możecie zaobserwować właśnie po tym wykresie tu w Home Asystencie. Dzisiejsza produkcja wyniosła 70 prawie 2 kWh w moim przypadku. Magazyn jest na 98% naładowany. Praktycznie pod korek. On się naładował na 100%, a w tym momencie grzałeczka go rozładowuje, ale żaden problem jest, żeby on się doładował do 100%, bo wystarczy, że wyłączę grzałkę i jak widzicie, produkcja jest na 6 kW i spokojnie za jakieś 10 minut będzie 100% naładowania, także tym się nie ma co przejmować. No, także od dzisiaj zacząłem ponownie testy właśnie tego rozwiązania. Muszę Wam powiedzieć, że działa to całkiem przyzwoicie. Jak na początek jestem z tego bardzo zadowolony. Ktoś w komentarzu pisał mi, dlaczego zastosowałem takie przekaźniki SSR, które mają właśnie 40 amperów prądu przewodzenia, skoro ja tutaj przewodzę raptem. Pokażę Wam w sumie jeszcze raz Home Assistanta, żeby nie było. Skoro tu układ jest obciążony prądem 8,5, powiedzmy, że 9 amperów przy tej mocy 2 kW, prawda? No a przekaźniki mają 40. Dlaczego? Dlatego, że jak wezmę sobie teraz drugi telefon w rękę, może jeszcze sobie go zrestartuję tu, żeby Wam pokazać. Jak wezmę drugi telefon w rękę, który ma kamerę termowizyjną i zrobię tu jeszcze punktowe generowanie, to zobaczcie sobie, co tu się dzieje. Zobaczcie, jak te przekaźniki emitują z siebie ciepło. Przy tych 8, przy tych 9 amperach prądu. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć na wideo. Ja spróbuję nakierować tu na najbardziej ciepły punkt. Jest to dosyć trudne. Ale słuchajcie, 70 stopni w najcieplejszym punkcie. Z tego, co ja tutaj widzę, 68, 70 stopni. No, także dlatego właśnie zastosowałem takie przekaźniki SSR 40-amperowe, ponieważ już z doświadczeniem nauczony wiem, że przekaźniki SSR lepiej wziąć po prostu o większym prądzie przewodzenia, gdyż to 40 amperów to jest tylko tak naprawdę taki prąd maksymalny, chwilowy przewodzenia, a do ciągłej pracy trzeba przynajmniej podzielić ten prąd na 4 i wtedy otrzymujemy, że tak powiem, przekaźnik, który ma maksymalny ciągły prąd pracy, tak? I w tym przypadku właśnie maksymalny prąd pracy dla tego 40-amperowego przekaźnika SSR to jest około 10 amperów. Co nie zmienia faktu, że on i tak nagrzewa się do tych 70 stopni Celsjusza. Jest gorący, nie da się go dotknąć. Także dlatego te przekaźniki są 40, a nawet
śmiem twierdzić, że lepiej byłoby tu zastosować 60 bądź 80, żeby zapewnić po prostu długotrwałą pracę tych przekaźników, żeby one się nie grzały, nie przegrzewały. A druga istotna sprawa, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, które już oczywiście działa tu i to bardzo dobrze, to rozwiązanie wymaga, że tak powiem, posiadania zainstalowanego Home Assistanta. Bez Home Assistanta, bez dodanego falownika do systemu Home Assistant, czyli jego sensorów, które on z siebie wystawia, to jest bez sensu, dlatego że ideą tego rozwiązania jest jego cena, ponieważ ja powiem Wam szczerze, jeszcze nie liczyłem ceny, jeżeli chodzi o ten moduł, natomiast tu te przekaźniki 3 zamówione z AliExpress to jest koszt w granicach, przyjmijmy, 300 zł za te 3 przekaźniki sterowane 0,10 V. To nie jest wymagane, czyli ten zdalny wyłącznik nie jest wymagany, ale gdyby był potrzebny, to taki zdalny wyłącznik kosztował w granicach 250 zł, bodajże ja za niego płaciłem. Sterowany jest przez Wi-Fi, a nic nie stoi na przeszkodzie oczywiście, żeby można było nim sterować również przez RS485, przez Modbus. Więc to też nie jest problem i dodatkowo można byłoby go podłączyć do modułu USB, który znajduje się tutaj w tym 0.10 Analog Boxie. Więc powiedzmy, że, znaczy nie powiedzmy, że ja Wam nie powiem, ile kosztuje całość. 250 zł, tu 300, mamy 550 zł. No i mój moduł, którego jeszcze, że tak powiem, nie wymieniłem. Ale tak jak mówię, do działania tego systemu niezbędny jest Home Assistant zintegrowany z falownikiem fotowoltaicznym, który wystawia z siebie sensory, ponieważ te sensory z falownika są potrzebne do zautomatyzowania pracy tego układu. Bez tego trzeba byłoby zwiększać koszty tego rozwiązania, ponieważ trzeba byłoby zastosować przekładniki prądowe. A po co dokładać przekładniki prądowe do instalacji, jeżeli te przekładniki istnieją w falowniku i można pobrać, że tak powiem, informacje z falownika i wykorzystać je, obrabiając w Home Assistancie na podstawie odpowiedniej automatyzacji. Także nie wiem, jaki finalny koszt dokładnie będzie tego rozwiązania, natomiast za jakiś czas powinno być u mnie dostępne. W jakiej formie będzie dostępne, to również poinformuję Was w następnym filmie. W każdym bądź razie u mnie dzisiaj działało to od 11, działa nadal, jeszcze funkcjonuje. Możemy zobaczyć sobie w ogóle, jeżeli chodzi o sprawność tego układu na sam koniec. Zobaczymy, jak to teraz funkcjonuje. Jak widzicie. I może spróbujemy tutaj. Zastanawiam się, jak mam Wam to pokazać. Może tak. A jak widzicie, złamałem telefon trochę. Może Was tu ustawię na tym piecyku, żebyście mogli sobie patrzeć. I zrobimy taki test na koniec filmu. Zobaczymy, jak dynamicznie działa ten układ. Wypatrzcie na słupki, tu prawdopodobnie to będzie pierwszy słupek, czyli ten, drugi, przepraszam, bo pierwszy słupek jest związany z grupą, czyli zobaczcie sobie, pyk, ja steruję całą grupą wszystkich tutaj SSR-ków, natomiast drugi półsłupek steruje pierwszą fazą, a trzeci słupek steruje drugą fazą i czwarty słupek steruje tutaj fazą trzecią. W tym momencie widzę, pojawiło się obciążenie na pierwszej fazie, a chciałem Wam pokazać test i już ktoś za mnie włączył obciążenie w domu. Także jak widzicie, pierwsza faza, tutaj grzałka została ograniczona mocowo, ponieważ jak można zaobserwować,
tutaj, no niestety, chciałem Wam coś pokazać, a chyba mi to nie wyjdzie. Jak można tutaj zaobserwować, o, tu INW L1. Pierwsza faza w tym momencie jest obciążona na 2300 W. Słyszę, że pralka chodzi, więc prawdopodobnie grzałka w pralce się załączyła i grzeje wodę. A nie, przepraszam, coś innego. Ja już Wam pokazuję co. Ok, złamiemy jeszcze raz ten mój telefon. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Także zobaczcie sobie. A tutaj włączyło się, o, jak widzicie, gniazdeczko od boilera się włączyło. Tak, czyli boiler się u mnie włączył w tym momencie i grzeje wodę. Stąd to obciążenie. I właśnie to chciałem Wam pokazać, to chciałem włączyć. To teraz zobaczcie sobie, sorry, że tak kamerą kręcę. Teraz zobaczcie sobie, zobaczcie sobie na ten słupek. Ja w tym momencie wyłączę, że tak powiem, boiler ręcznie. I sprawdźmy, czy ten słupek będzie za chwilę rosnął. Boiler w tym momencie został wyłączony. Jak widzicie, słupek osiągnął maksymalny możliwy poziom, czyli 2 kW. I teraz włączam, czy tam włączam z powrotem boiler uruchomiony. I zobaczcie, układ dynamicznie reguluje moc. W odstępie co 2 sekundy ściąga po około 200 W. Tak by osiągnąć wartość, tutaj już Wam pokazuję, by osiągnąć wartość tu ustawioną jako ograniczenie inwertera, ono jest ustawione na 2400 W, a tu mamy odczyty z falowników, to co generują, jaką moc na wyjściu przetwornicy. Jak widzicie, każda faza jest obciążona w granicy 2300 W. Także bojlerek się teraz grzeje, a grzałeczka zredukowała swoją moc. Nie wiem, czy na tym filmie pokazałem Wam wszystko, co mogłem Wam pokazać. Na tą chwilę jeszcze ten moduł, który tutaj Wam przed chwilą pokazałem i zaprezentowałem wcześniej, nie jest jeszcze u mnie do sprzedaży. Jeszcze muszę troszeczkę potestować, jeszcze muszę dopracować automatyzację, ale z tym czekamy na lepszą pogodę, żeby było to możliwe. Na tą chwilę moduł działa, za dużo problemów tutaj z automatyzacją, bo to głównie chodzi o automatyzację, nie stwierdziłem. Automatyzacja jest już całkiem w porządku, sprawna, tylko jak mówiłem w filmie, żeby to poprawnie działało, to potrzebne jest Home Assistant i oczywiście wprowadzony falownik do Home Assistanta, tak by Home Assistant widział sensory z falownika i w oparciu o te sensory działa automatyzacja w tym module. W momencie, kiedy utracona zostanie komunikacja z Home Assistantem, czy to poprzez utratę połączenia Wi-Fi, czy przez, nie wiem, po prostu utracona zostanie komunikacja pomiędzy ESP32 a Home Assistantem, moduł ESP32 z automatu odcina sterowanie przekaźnikami SSR. One nie grzeją, rozłączają się tak w ramach bezpieczeństwa, żeby tu się nic nie przegrzało, nie przepaliło. Dodatkowo do tej puszki od 0,10 V będzie dołączony również czujnik temperatury, ponieważ w tej wersji ja pobieram dane o temperaturze z mojego sterownika ESP, który zajmuje się tutaj badaniem, czuwaniem nad piecem. Natomiast w wersji finalnej będzie miał wyprowadzone podłączenie do czujnika DS18B20, tak by można było monitorować temperaturę właśnie w pobliżu grzałki bądź w zbiorniku, w którym ta grzałka się znajduje. W moim przypadku
czujnik domontowany jest, jak widzicie, tu w tym miejscu i grzeje on, nie grzeje on, tylko odczytuje on temperaturę z dogrzewacza tutaj i przekazuje ją do systemu, co możecie zaobserwować. Już Wam pokazuję. W moim przypadku ja mam tą informację wyprowadzoną tutaj jako CO dogrzewacz. To pokazywałem Wam też na początku filmu. Piec w tym momencie jest odłączony, zamontowany mam tutaj automatyczny zawór trójdrożny, który również jest w automacie przesterowywany. Jeżeli chodzi o jego automatykę, to tu obok włącznika dogrzewacza mam również informację o tym, w jakiej pozycji znajduje się zawór trójdrożny. Jak widzicie, w tym momencie grzanie grzałką. I jak tylko napalone byłoby w piecu, tutaj znajduje się, nie widać kabelka, tutaj wychodzi przewód od pieca. Jeżeli na piecu pojawi się temperatura, a na pewno zbierze się ona właśnie w tym miejscu, to po prostu następuje automatyczne odłączenie tutaj wyłącznika od zasilania dogrzewacza i przesterowanie tutaj tego automatycznego zaworu trójdrożnego na grzanie piecem, bo tak jak jest teraz ustawiony, to w tym momencie oczywiście obieg idzie przez banieczkę dogrzewacza i tu już później dalej przez pompkę do układu zasilającego do domu. Natomiast jeżeli zostanie napalone w piecu, dogrzewacz tutaj raczej zawór trójdrożny przestawiany jest w tym kierunku i przepływ idzie już przez piec. Także to też jest przydatne rozwiązanie. No ja mam starą instalację centralnego ogrzewania, także tak to u mnie wygląda. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że tutaj ta 6 kW grzałka, są tu tak dość grube rury. W ogóle tam rura w sufit, jak jest zaraz za tym zaworem czerwonym, ona ma 2 cale. I tu tak naprawdę powiem Wam szczerze, że ja tego nie robiłem, to jest zrobione przez kogoś dawno temu, chyba z 30, a może i więcej lat temu. Ja tu w zeszłym roku wstawiłem tylko ten piecyk awaryjnie, który sprawdza się znakomicie. Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że ta grzałka 6 kW w tym zbiorniku, w tym układzie centralnego ogrzewania grawitacyjnym, bo to jest grawitacyjny układ centralnego ogrzewania, do jej pracy tak naprawdę nie wymagana jest pompa obiegowa. Ta instalacja centralnego ogrzewania grawitacyjna radzi sobie z przepływem tutaj bez pompki. Także można byłoby pompkę wyłączyć i tu się nic nie zadzieje. No, także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że coś tam ciekawego Wam powiedziałem. Dogrzewacz działa, ja testuję. Myślę, że niebawem pojawi się na mojej stronie w sprzedaży. Na pewno poinformuję Was o tym filmem. Na razie jeszcze musicie być cierpliwi, wstrzymać. Może ktoś zrobi takie rozwiązanie. To będzie działać. Tymczasem pozdrawiam. Cześć.